będziemy wędrować po chińskich górach. Odwiedzimy takie jedno zarąbiste miejsce, ale to będzie gruba jazda już za chwilę. Miasto wykute w absolutnie pionowej skale. Szliśmy wzdłuż takiej naprawdę ogromnej przepaści. Jak spojrzałem sobie tak na dół, no to faktycznie nogi mi się trochę trzęsły. Mówi się, że kto wejdzie na Dragon Gate, osiągnie sukces i sławę. Ale czy faktycznie był to jeden z najniebezpieczniejszych szlaków w Chinach? Dzień dobry, witam się z Wami po raz kolejny z Chin. Nadal jesteśmy na południu w prowincji Yunnan, w mieście Kunming i dzisiaj mamy bardzo fajny plan. Będziemy wędrować po chińskich górach, odwiedzimy takie jedno zarąbiste miejsce. Fakt, że ścieżka do niego podobno jest trochę niebezpieczna, ale lubimy takie wyzwania. Zanim jednak zamówimy sobie taksówkę, wskoczymy do lokalnej restauracji na śniadanie albo może nawet taki szybki, wczesny obiad. No i mamy nasze śniadanie, może nawet obiad. To jest coś... nawet nie wiem, która jest godzina. Prawie 12. To jest makaron smażony tam z najróżniejszymi sosami, z warzywami. Nie, to nie jest kurczak, na pewno nie. Wołowina. Wołowina? A jest pyszne. To jest taki nasz chow mein. Nasz chow mein? To jest ich chow mein. Ich chow mein, Ale jest pyszne. dobre, no. Chyba pierwszy raz jem takiego prawdziwego chow meina. Zawsze w Szkocji jedliśmy i one też są tam mega dobre, ale ten uwielbiam. No, jest naprawdę spoko, a taka duża porcja, którą podzieliliśmy się na pół, kosztowała 16 juanów, czyli około 8 zł. Za dwie porcje obiadowo-śniadaniowe. Ale jaki makaron dobry. No. Te nudle, mega. Jeszcze tylko szybka wizyta w 7-Eleven i ruszamy w drogę. Przemieszczać po mieście możemy się na kilka sposobów. Pierwszym z nich było metro. To pokazaliśmy Wam w pierwszym odcinku. Można też tutaj się przemieszczać na pieszo. Jeżeli zwiedzacie atrakcje znajdujące się w centrum, no to bez problemu można przejść. My ostatnio zrobiliśmy sobie taką pętlę około 10-kilometrową. Zahaczyliśmy wszystkie najciekawsze miejsca w Kunming. I teraz skorzystamy z kolejnej opcji, a mowa tutaj o taksówkach, czyli takich, może nawet bardziej takich przejazdach zamawianych przez aplikacje, bo nie są to typowe taksówki. Tutaj nie ma Ubera, nie ma żadnych też innych znanych nam aplikacji i takim lokalnym odpowiednikiem jest Didi. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda zrzut ekranu. Ona jest tak częściowo po chińsku, częściowo po angielsku, ale bez problemu można sobie poradzić. O, chyba nasz kierowca już podjechał. Dobra, jest nasz kierowca, wsiadamy. Dobra, dotarliśmy na miejsce, taksówka nas podwiozła, zapłaciliśmy nieco ponad 21 juanów. Teraz kupujemy bilety na kolejkę, która zawiezie nas na górę. Mamy, proszę Państwa, te bilety, ale to będzie gruba jazda już za chwilę. Idziemy... Gdzie idziemy? Idziemy ją znaleźć, tą kolejkę. Dobra, chyba jesteśmy w dobrym miejscu. No w dobrym, jesteśmy w dobrym. Skanujemy bilety. No i dobra. Idziemy, tutaj jest taki podgląd, jak wygląda ta kolejka. Tam ona z boku widać, że jedzie. Za chwilę, jak wyjdę z drzewa, o! Jest, dobra. Idziemy. Dobra, zbliża się kolejka, wsiadamy do niej i jedziemy na górę. No to ruszamy, mamy całą kabinę tylko dla siebie, się powoli rozpędzamy. Trochę trzęsie. Ale ja myślałam w ogóle, że to będą po prostu tylko takie ławeczki, a tu normalnie budka. Także chyba jakiś postęp może to odnowili czy coś, ale w ogóle Chiny są na taki duży plus. Ja się w ogóle nie spodziewałam, że jest tak czysto, tak ładnie. Palmy, w ogóle pogoda, no jedzenie, to wszystko jedzenie to tak pyszne. No i nie wiem, w ogóle ceny jest mega tanio. Nie no raj, serio. Ja nawet jest świetnie. W ułamku się nie spodziewałam, że to będzie aż tak wyglądało tutaj. Zobaczcie, to w ogóle wow, nie? Mega.
Dotarliśmy na górę. Pierwszym takim tutaj punktem jest taka świątynia. To jest jakiś dzwon. Co tutaj mamy dalej? Tu chyba można karteczkę sobie wypisać i przymocować do takiego dzwonka. Dzwona w sumie, bo to wielki dzwon. No i tutaj mamy jeszcze jakieś punkty widokowe. O, tutaj będę mógł wam pokazać miasto. Mamy tutaj całą panoramę miasta Kunming. No może trochę zasłoniętą przez krzaki. Tutaj jest też kawiarnia, restauracja z dobrym widoczkiem, ale my ruszamy dalej. Skanujemy kolejne bilety. No i teraz musimy ustawić się w kolejkę numer 2 i tutaj takimi krzesełkami pojedziemy jeszcze wyżej. I tutaj też musieliśmy kupić osobne bilety. Ja już się trochę w tym pogubiłem. Nie na lewą stronę? Jedziemy! Kolejką numer 2. Ta już jest taka bardziej prowizoryczna, odkryta, ale to też będzie można lepsze widoczki sobie podziwiać po drodze. No ale to ja właśnie o tych ławeczkach mówiłam. To jednak to jest ta druga kolejka. Ta pierwsza jest taka nowoczesna, a ta druga jest taka, prymitywna, ale No. fajna. Fajna też, no. Trzeba pilnować, żeby telefony nam... Dotarliśmy już do górnej stacji kolejki. Tutaj mamy też restaurację, można sobie coś zjeść, można się napić, można skorzystać z toalety. No i tutaj za chwilę rozpoczyna się szlak do Dragon Gate. Jesteśmy mniej więcej na wysokości 2280 metrów i tutaj rozpoczyna się najciekawsza atrakcja w całym Kunming. Mamy pierwszy punkt widokowy, tutaj widać miasto w pełnej okazałości, jezioro, drogi i góry w oddali. Dragon Gate to miasto wykute w absolutnie pionowej skale i co ciekawe, ono powstało już tutaj w XVIII wieku. Mnisi zwisali na linach i przez 72 lata tworzyli to wyjątkowe miejsce. Już się nie mogę doczekać, aż tam dojdziemy. Jakiś, nie wiem, może kilometr, czyli pewnie jakieś 20-30 minut i będziemy na miejscu. W tym miejscu jest też mnóstwo takich tradycyjnych chińskich przesądów, także już za chwilę wam o nich opowiem. Tylko musimy zejść po schodach i rozpocząć tą prawdziwą ścieżkę. Jechaliśmy kolejny zarąbisty punkt widokowy, a teraz takim wydrążonym tunelem schodzimy w dół. Robi się jeszcze bardziej stromo i chyba nawet wąsko. Tutaj ta ściana faktycznie jest stroma, pionowa. Muszę przyznać, że ten szlak robi naprawdę dobre wrażenie, nawet bym powiedział, że bardzo dobre. Zwłaszcza, że został on jeszcze wybudowany w czasach, gdy ludzie nie znali naszych współczesnych zabezpieczeń. Naprawdę to musiała być hardkorowo wymagająca robota. Poza niesamowitymi widokami Dragon Gate w Kunming przyciąga jeszcze jednym. Mówi się, że kto tutaj wejdzie, osiągnie sukces i sławę. Chińczycy są bardzo przesądni. Wierzą, że pewne rzeczy mogą realnie wpłynąć na nasze życie. Jednym z takich gestów jest dotknięcie najwyższego punktu bramy. Chińczycy wierzą, że to przynosi szczęście. W Chinach pocieranie rzeźb żółwi symbolizuje długowieczność, stabilność i mądrość. Z kolei koliste pocieranie płaskorzeźb smoków czy mitycznych stworzeń na ścianach Dragon Gate symbolizuje akt przyciągania szczęścia, powodzenia w życiu osobistym i zawodowym oraz ochrony przed pechem. W Dragon Gate ważną częścią tradycji jest też rytuał palenia kadzideł. Jako ofiara, modlitwa i prośba o błogosławieństwo. Dym unoszący się do nieba ma oczyszczać przestrzeń i przyciągać pomyślność. Tutaj każde dotknięcie, każdy gest ma znaczenie. Wygląda na to, że powoli zbliżamy się do końca szlaku. Ale czy faktycznie był to jeden z najniebezpieczniejszych szlaków w Chinach? No nie wiem, nie wydaje mi się. Fakt, że szliśmy wzdłuż takiej naprawdę ogromnej przepaści. Jak spojrzałem sobie tak na dół, no to faktycznie nogi mi się trochę trzęsły,
ale ogólnie było całkiem spoko. Fakt, że jest trasa teraz już bardzo dobrze zabezpieczona, także ryzyko, że ktoś spadnie, nie jest jakieś wysokie, ale na pewno trzeba uważać, zwłaszcza żeby, nie wiem, nie poślizgnąć się na schodach, bo są one takie już trochę wyślizgane przez to, ile tutaj ludzi się przewija, bo naprawdę jest dość sporo tutaj ludzi. W drodze powrotnej też możemy skorzystać z transportu zorganizowanego. Można przejechać się kolejką, a można też takim elektrycznym busikiem. Teraz jeszcze musimy z powrotem zjechać kolejką na dół. Dotarliśmy jeszcze na promenadę wzdłuż tego jeziora, które było doskonale widoczne ze szczytu, z góry. I tutaj największą atrakcją są mewy. Ludzie je karmią i jednocześnie robią sobie zdjęcia w momencie, gdy ta mewa wyrywa im z ręki jedzenie. Wróciliśmy z powrotem na naszą dzielnicę, też przyjechaliśmy tutaj taksówką, zamówiliśmy ją ponownie przez aplikację Didi i tutaj tak jest fajnie, że po ukończeniu kursu nie płaci się kierowcy, ta płatność nie jest też automatycznie, tylko trzeba sobie ją wyklikać na przykład Alipayem, którego mamy skonfigurowanego. Wróciliśmy do tego samego miejsca co rano, bo jest naprawdę tutaj przepyszne jedzenie. Ja zamówiłam sobie to samo co rano, a Patryk ryż z krewetkami, ale już wygląda dobrze, jak ten tam to robi, także jedzenie mają tu sztos, przepyszne. Zamówiliśmy sobie po drodze jeszcze kawę latte gorącą, nie wiem czy taką otrzymamy czy nie, ale tutaj dogadać się z nimi to jest taki zawsze problem. Nawet za pomocą tłumacza. No tak. Teraz pani do nas mówi, ja do niej mówię, że chcę kawę latte. Gorącą. Gorącą. Jej to pisze na tym tłumaczu i jej wyskoczyło coś, nie? I ona do mnie mówi, jaki smak. A Ja mówię, no standardowy, no smak, no nie wiem jaki, no kafe latte standardowe. No i my tutaj mamy nawet na tłumaczu jeszcze naszą tą, ale jest w ogóle bardzo fajna aplikacja, ona się nazywa Microsoft Translator i to działa tak fajnie, że można albo wpisać, albo można powiedzieć i to jest taki tryb rozmowy, że naprzemiennie się to zamienia. Naprawdę fajnie, no jako tako się dogadaliśmy. Ja wiem, o co ona mogła pytać. Jakie mleko? Jakie mleko? Czy migdałowe, czy jakie tam było? No nie wiem, no dobra, no to jak Może, będzie może o mleko pytała. jak będzie jakiś tam inny rodzaj mleka, no to nic się nie stanie. Ja tam nie mam też nic przeciwko, jak jest mleko roślinne. Standardowe też jest. Standardowe, napisałem standardowe, normalne mleko od krowy. Od takiej wydojonej krowy. No i mamy naszą kawę. Za chwilę się okaże, chociaż pachnie jak normalna kawa. I zdałem sobie przed chwilą sprawę, że my cały czas tych Chińczyków chwalimy, ale jest jedna rzecz, w zasadzie taki jeden minus, taki nawet bardzo denerwujący minus. Oni tutaj nie mają zakazu palenia w miejscach publicznych, nie mają zakazu palenia w restauracjach i siedzieliśmy sobie teraz w restauracji, jedliśmy obiad, kierowca wszedł po odbiór zamówienia i normalnie z papieroskiem w ręce, jedną ręką odebrał zamówienie, drugą palił cały czas papierosa, wsiadł na skuter i odjechał cały czas paląc. No to jest denerwujące, bo my nie palimy, strasznie nie lubimy tego smrodu, jest on taki duszący, smrodliwy, no a tutaj to jest normalne. No to jeszcze czas na coś słodkiego, do kawki, w ogóle mają tu takie zarąbiste opcje, mi bardzo podoba się to, ale to jest strasznie wielkie. Nie kosztuje to jakoś maksymalnie sporo, bo 18,8 juana, czyli 9 zł, ale chyba weźmiemy sobie coś innego. Tutaj jest dobre to, że oni tymi skuterkami jeżdżą sobie albo po ulicy, albo po przejściu dla pieszych. Zależy jakim jest wygodniej. Jednak finalnie zdecydowaliśmy się na tą taką drożdżówkę z tymi orzechami i z tym kremem, ale ogólnie no to powiem wam, że trochę się zawiodłem, bo znaczy smakowo jeszcze nie wiem, ale tak to wyglądało pięknie, a kremu jest ledwo co. Ja myślałem, że ten krem to będzie tak jak w eklerku, że aż będzie nosem wychodził, a tutaj wychodzi na to, że jest go po prostu ledwo co. Ale spróbujmy. Akurat jest dobre. Ale ten krem tak dziwny? No nie wiem. Albo skwaśniały. Jakby jakiś cytrynowy. A kawka elegancka, normalna kawa, mocna, słodka. Trafiliśmy na taką spoko, lokalną uliczkę z mnóstwem ulicznego jedzenia, także myślę, że na pewno wrócimy tutaj wieczorem, bo chcielibyśmy spróbować jeszcze czegoś takiego tradycyjnego, lokalnego właśnie dla kuchni prowincji Yunnan.
dla miasta Kunming. Zobaczymy, co nam się później uda znaleźć. Może namierzymy sobie jakieś konkretne potrawy, które chcielibyśmy spróbować. A coś wam jeszcze muszę pokazać, bo temat samochodów jest tutaj bardzo ciekawy. Także jak ktoś interesuje się motoryzacją, to teraz niech słucha, bo będzie ciekawie. Zacznijmy od tego, że tablice rejestracyjne są napisane w czytelny dla nas sposób. Tutaj mamy akurat samochód Volkswagen Golf. Golf jest normalnie napisane, a tak nazwa Volkswagen wygląda po chińsku. Dobra, idziemy dalej. Mamy tutaj samochód marki Audi i tutaj Audi jest zapisane w zupełnie inny sposób. Tablice również są w taki sam, w czytelny dla nas. Co ciekawe, nie ma tutaj szlaczków, tylko śmiało możemy przeczytać wszystkie literki. O, chyba jakaś taka ulica, że same jakieś dobre samochody. Audi, Audi. Oto jedna z lokalnych restauracji. Widzę, że serwują tutaj zupki, które wyglądają smakowicie, ale to sobie później coś wybierzemy. Jest tutaj ich naprawdę bardzo sporo i ceny są chyba bardzo przystępne, bo widziałem za 10 juanów, za 20, za 15. Ja już o tym wcześniej mówiłem, że tutaj bardzo dużo samochodów jest elektrycznych. Jeśli chodzi o skuterki i te motorki, jakieś te motorowerki, to tutaj wydaje mi się, że to są w większości elektryczne. I dlaczego to jest w ogóle takie ważne i dlaczego wam o tym mówię? Silniki elektryczne są bardzo ciche, także nie generują one jakiegoś nadmiernego hałasu. Są też ekologiczne. Ja wiem, że to temat trochę kontrowersyjny, te samochody elektryczne, bo produkcja ich wcale nie jest taka ekologiczna, ale jeśli już weźmiemy pod uwagę, w jaki sposób to wpływa na ludzi przebywających w mieście, to tutaj już mi się wydaje, że jest więcej plusów jak minusów. Tutaj mamy dosłownie restaurację obok restauracji. Ludzie lokalni jedzą. W ogóle wydaje mi się, że to jest taka część azjatyckiej kultury, że ludzie po prostu jedzą na mieście. U nas w Polsce tego nie ma, może kiedyś było, ale mam wrażenie, że raczej rzadko się je. Nie jest to tak tradycjonalne, tak jak tutaj w Azji. Mamy kolejną markę samochodu Honda Accord. Logo jest normalne, ale zapis Honda jest już zupełnie inny. No i tutaj na przykład mamy samochód, z którym spotykam się po raz pierwszy, Eado Plus. Loga w ogóle absolutnie nie kojarzę. Tutaj mamy kolejny w kształcie, nie wiem, nietoperza albo czegoś takiego, składający się z 5 takich diamentów. Od razu zaraz obok mamy samochód nazwany Borgward. Też pierwszy raz widzę coś takiego. Kolejna nowa marka, Leap Motor. Tutaj już widać, że to jest w pełni elektryczny samochód, bo posiada zieloną tablicę rejestracyjną. No i dalej znowu mamy Audi. Tutaj zobaczcie, jak ktoś jest fanem mięsa, no to na pewno tutaj coś wybierze dla siebie, takie ogromne kawałki. Nawet nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ale ludzie siedzą i wcinają, więc musi być dobre. My w Polsce mieszkamy w bardzo małym mieście, więc ja nawet nie zwróciłem uwagi na to, ile u nas jeździ samochodów elektrycznych, ale tutaj jest ich naprawdę bardzo dużo. I tak się mówi, że Chiny nie są zbyt ekologicznym krajem, bo mają mnóstwo tych takich elektrowni. No ale jeśli chodzi o miasta, no to widać, że rozwijają się w bardzo dobrym kierunku. Z góry, z naszego 21 piętra widać, że mnóstwo budynków dookoła posiada też panele fotowoltaiczne, także też samodzielnie pozyskują energię. Tutaj na przykład w ruchu drogowym widzę 2 kolejne samochody Beijing. Pierwsze słyszę Aeolus. Też pierwszy raz słyszę i oba to są samochody elektryczne. Oczywiście to wszystko, co ja wam teraz opowiadam, dotyczy tego miasta. Jak będzie dalej w Chinach, w innych miejscach, nie wiem, przekonamy się. Na pewno będę wam więcej opowiadał, bo Chiny są bardzo interesującym miejscem. Tu jest tak dużo nowych dla nas rzeczy. W zasadzie nie ma niczego starego, zwłaszcza jeśli chodzi o aplikacje na telefon. Niestety musieliśmy też wypłacić sobie gotówkę, bo Alipay nie jest w naszym hotelu akceptowany, ani WeChat Pay, który skonfigurowaliśmy sobie później, więc znalazłem bankomat. To jest akurat Huaxia Bank, coś takiego. Maksymalnie z zagranicznej karty można wypłacić 100 juanów, czyli około 500 zł. Bankomat chyba nie pobrał żadnej prowizji. Revolut pewnie jakąś tam sobie pobierze. I co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Właśnie, Revolut jest tutaj akceptowany, Revolut Business w naszym przypadku, bo z takiej karty wypłacałem. Próbowałem wcześniej wypłacić z karty Curve i ona tutaj nie jest obsługiwana, także ja zawsze mówię o tym, że trzeba mieć ze sobą więcej kart w podróży. Bo jeżeli będziemy mieli tylko jedną, no to może być lipa, a tutaj jedna nie działała, druga działała i tak mamy jeszcze kilka innych w zanadrzu. A w kolejnym odcinku przekonamy się, czy można przetrwać cały dzień w Chinach bez gotówki. Koniecznie zostaw subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.